i jeżeli mówimy, że polscy posłowie, urzędnicy pławią się w luksusie, to gówno prawda, bo prawdziwy luksus widać dopiero tutaj. Tu są pieniądze wpakowane niewyobrażalne. Mimo że prostytucja jest nielegalna, tak wszędzie leżą wizytówki dziwek. Z Izraela udałem się w dalszą podróż do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli Abu Dhabi. Abu Dhabi to świetny port przesiadkowy na dalszą podróż po różnych rejonach Azji. Z Emiratami większość Polaków kojarzy się wyłącznie Dubaj, który jak dla mnie jest mocno przereklamowany i nieciekawy. Myślałem, że podobnie będzie w stolicy, jednak okazało się zupełnie inaczej. Miasto zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie i pochłonęło na kilka dni. W odróżnieniu od lansiarskiego, instagramowego i chaotycznego Dubaju, tutaj możemy już poczuć klimat Bliskiego Wschodu. Zapraszam więc Was na film, z którego dowiecie się nieco o historii miasta i atrakcjach, które warto tutaj zobaczyć. Ale zanim przejdziesz do oglądania, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw komentarz i łapkę w górę, jeżeli spodoba Ci się ten materiał. Zjednoczone Emiraty Arabskie to fascynujący kraj, znajdujący się na Bliskim Wschodzie, w którego skład wchodzi 7 emiratów. Każdy z nich wyróżnia się wyjątkową kulturą i tradycjami. Działa w nich też odrębne prawo. Emiraty jako państwo powstało 2 grudnia 1971 roku i mimo że prezydenci są wybierani w głosowaniu, rząd Emiratów ma charakter dziedziczny. Populacja Emiratów wynosi niecałe 10 milionów mieszkańców, w tym ponad 200 narodowości. Liczba emigrantów, którzy w zasadzie zbudowali ten kraj, wśród których największą grupę stanowią Hindusi i Pakistańczycy, znacznie przewyższa populację rodziwych Emiratczyków. Przez to ciężko jest spotkać na ulicy prawdziwego Araba w tradycyjnych szatach. Oficjalnym językiem jest arabski, jednak bez problemu porozumiemy się tutaj praktycznie wszędzie po angielsku. Liczbę meczetów szacuje się na prawie 10 tysięcy, a wskaźnik świątyń przypadających na jednego mieszkańca w tym kraju jest jednym z najwyższych na świecie. 76% mieszkańców wyznaje islam, który jest oficjalną religią tego kraju. Emiraty mają jeden z najwyższych wskaźników PKB na mieszkańca na świecie, wynoszący prawie $4000 na osobę. Tak wysokie PKB jest możliwe dzięki bogatym zasobom ropy i gazu ziemnego. Kraj ten inwestuje również mocno w sztuczną inteligencję i robotykę. Rząd planuje uczynić sztuczną inteligencję odpowiedzialną za podejmowanie wielu decyzji władz. Kolebką nowej technologii jest budowane właśnie miasto Masdar, któremu poświęcę osobny film. Zbliżając się do Emiratów, widać po drodze praktycznie samą pustynię, gdzie niegdzie są nieliczne oazy czy farmy fotowoltaiczne. Widać, że samo z siebie tutaj nic nie urośnie. Wszędzie jest jałowa pustynia przypominająca krajobraz księżycowy. Tam, gdzie coś jest podlewane przez człowieka, mamy jakąś zieleń, poza tym jest tylko i wyłącznie piasek. Wylądowałem w Abu Dhabi, od razu po wyjściu uderzenie gorąca. Teraz, aby dostać się do miasta, czekam na autobus A1. Wystarczy tutaj zakupić kartę, która uprawnia do podróży w całym mieście. Karta kosztuje 10 AED i jeszcze dyszka na pierwsze 2 przejazdy. Czyli niby ponoć za te 10 AED jestem w stanie dojechać do miasta i wrócić. Jak będę chciał jeździć więcej, trzeba doładować. I taka ciekawostka, że są tutaj przystanki klimatyzowane. Akurat ja się wymarzłem w Polsce, więc chcę się na razie zagrzać, ale można się też schłodzić w pięknym, klimatyzowanym przystanku. Samo lotnisko jest olbrzymie. Widać było, że budują tutaj kolejny terminal, który jest kilkukrotnie większy niż to, co teraz działa. Tak więc będzie tutaj naprawdę wielki hub przesiadkowy. Tylko nie wiem, po co im tutaj w Emiratach 3 takie olbrzymie lotniska, bo mają jeszcze Dubaj i Szarżę. Hotel w Emiratach, Abu Dhabi, akurat jeden z najtańszych jakie był, 40 euro. A wczoraj w Tel Awiwie żądali co najmniej 500 zł za jakąś mordownię 10-metrową. Nie, to nie ma 10 metrów. A tutaj proszę, 2 pokoje.
Jest i aneks kuchenny. Jest piękna sypialnia. Hotel ma lata świetności za sobą. Pewnie ma ten budynek 40 lat, no ale za te pieniądze nie ma co narzekać. Widok jakiś tam też jest. Więc no śmiało powiem, że pomimo, że tak bogate państwo, jest taniej niż w Polsce. Nawet ceny w hotelowym barze są, że tak powiem, tańsze niż w Polsce. W Polsce w hotelu za te pieniądze nikt posiłku nam nie przygotuje. 1 dirham to złoty 20. Jest nawet alkohol. Browar akurat jest drogi, ponad 20 zł. No bo wiadomo, kraj arabski, tu się alkoholu nie pije, ale samo jedzenie jest, że tak powiem, w normie. W zasadzie jedynym zabytkiem sprzed ery naftowej jest stary pałac sułtana, a zarazem fort. Ksar al-Host z XIX wieku mieści się w samym centrum, niedaleko nadmorskiej promenady. Bilet wstępu kosztuje 30 dirhamów. W cenie mamy również wstęp do muzeum w budynku artystów obok oraz pokaz parzenia tradycyjnej arabskiej kawy i herbaty wraz z degustacją. W forcie urządzone jest muzeum, w którym poznamy całą historię Abu Dhabi i Emirat. Wszystko jest pięknie odnowione i urządzone ze smakiem. W domu artystów możemy również przyjrzeć się, jak wytwarzane jest arabskie rękodzieło i zapoznać się z lokalną sztuką. Tak wyglądał fort w 1904 roku. Po wyjściu z fortu mamy od razu budynek Fundacji Kulturalnej. I właśnie tutaj mamy wstęp na tym samym bilecie i w cenie jest degustacja daktyli, herbaty i kawy, co kto lubi. I do oporu można jeszcze sobie wziąć tutaj wody do picia na drogę. Jak widać jest tutaj też miasteczko z namiotów, w których można kupić rękodzieło. Oraz budki z jakimś street foodem, ale dopiero się rozkładają, więc pewnie trzeba będzie tutaj wrócić nocą. No i nadszedł czas, żeby pokazać wam trochę megalomanii Arabów. Na pierwszy ogień wielki meczet szejka Zaida, do którego wejście dla turystów znajduje się w szklanej kuli. A pod meczetem wybudowano olbrzymią galerię handlową, czyli oczywiście po modłach należy udać się na zakupy, albo przed, jak kto woli. Trasa dla turystów wiedzie właśnie przez pasaż handlowy, żeby kupić jak najwięcej. I można sobie kupić na przykład makietę pałacu albo szatę lokalną. Jest i fajny Land Rover. Udało się wreszcie wejść do meczetu i nie jest to takie proste, jakby się mogło zdawać. Najpierw trzeba pobrać z automatu bilet z kodem kreskowym, a właściwie zrobić mu zdjęcie, bo drukarka nie działa. Nie jest to wszystko jakoś tutaj opisane jasno, że to w ogóle jest potrzebne. Później jest kilka kontroli, kontrola biletu pierwsza, później kontrola ubioru, później skanowanie biletu, później kontrola jak na lotnisku, prześwietlają bagaże, przechodzi się przez bramkę. Normalnie nie wiem, po co aż takie środki ostrożności. Kto nie ma stroju, to tutaj go nie wypożyczy. Można sobie tylko kupić za kilkadziesiąt złotych, od kilkudziesięciu złotych, bo można sobie też kupić jakieś wypasione złote stroje. Więc jest biznes. No i w sumie takich tłumów to nie widziałem w żadnym meczecie. Jest naprawdę bardzo dużo wycieczek, bardzo dużo turystów indywidualnych. Na pewno jest to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Emiratów i w ogóle świata arabskiego. Przypomina trochę Taj Mahal indyjski.
Też widać, że turyści chętnie kupują te szaty. Tutaj zarówno faceci, jak i kobiety przebierają się. Jest to raczej jednorazowy strój, bo nigdzie w tym więcej nie pójdziemy jak do meczetu. Więc żeby sobie zrobić kilka zdjęć, wydać na to paręset złotych, dość drogi interes, no ale nic. Na szczęście duża część meczetu jest odgrodzona i wydzielona. Dzięki temu można sobie popodziwiać go bez tłumów ludzi, zrobić jakieś zdjęcie. A wszystko jest ogrodzone taśmami i ludzie są prowadzeni wąskimi korytarzami. Dobre rozwiązanie. Jakby się tutaj każdy rozlazł, to zapomnij o zrobieniu dobrej fotki. Ten chyba nie wie, że spaceruje sobie z facetem. Oni lubią różne dewiacje. Ewidentnie Arab wyrwał sobie babochłopa. Ciekawe, czy jeszcze ma interes, czy już dzięki petrodolarom został ucięty i zrobili mu dziurkę. Meczet jest świetny, ale jest tutaj naprawdę tłum, więc żeby się przemieścić, to trzeba się przepychać. Jak chodzi o turystów nie arabskich czy nie azjatyckich, to są prawie sami Rusty. Do Europy chyba nie mogą już teraz za bardzo wjeżdżać, więc przenieśli się na Emiraty, bo tak samo na mieście, jak i tutaj jest praktycznie sam ruski. Dywan w głównej hali modlitewnej ma 5400 m2 i był tkany przez 1200 tkaczek. Czyli jest tutaj naprawdę przepych. Meczet zdecydowanie warty odwiedzenia, a nawet koniecznie trzeba go zobaczyć. Jeden z lepszych obiektów, jakie na świecie ogólnie widziałem. No, uciążliwa jest cała ta procedura otrzymania tego kodu QR, później jest on kilkakrotnie skanowany. Nie wiem, czego oni się boją. Jest to przecież kraj niby wolny od zamachów. Zresztą kto miałby tu ich wysadzać, ich bracia w wieże? Kolejny punkt must see w Abu Dhabi, czyli pałac Qas Al Watam. Jest to siedziba prezydenta i wiceprezydenta Emiratu Abu Dhabi. Nikt tutaj nie mieszka, jest to tylko rezydencja rządowa służąca do pracy. Żeby tutaj wejść, też trzeba przejść szereg kontroli. Zabrali mi mikrofon, stąd może być dźwięk gorszej jakości. Zabrali mi też latarkę, to wszystko trafia do depozytu, później niby mogę to sobie odebrać. O, właśnie lecą dzikie gęsi, nie wiem co one tutaj robią. I nie ma tu przede wszystkim takiego tłumu, jaki był w meczecie, więc widzę, że będzie dużo przyjemniej. Bilet lepiej kupić przez internet, jest wtedy trochę taniej. 45 dirhamów kosztował przez internet, na bramce jest tutaj 65, więc można trochę zaoszczędzić. No i też widać rozmach, olbrzymi rozmach i przepych. Pałac został ukończony w 2017 roku, więc dość świeży temat. No cóż, idziemy do środka. Qas Al Watam to biuro prezydenta, wiceprezydenta i księcia koronnego Abu Dhabi. Dla zwiedzających część kompleksu została otwarta w marcu 2019 roku. Jest on jednym z najnowocześniejszych pałaców prezydenckich na świecie, w którym mieszkańcy Emiratów, studenci i turyści mogą zaczerpnąć wiedzy o historii i kulturze tego kraju. Kompleks jest tak duży, że od bramy wejściowej do pałacu i z powrotem turyści dowożeni są autobusami. Pałac prezentuje wspaniałe dzieła sztuki i architektury. Przepiękne rzeźby, malowidła, mozaiki i złocone elementy dekoracyjne przystrajają wnętrza pałacu. Wspaniałe sufity zdobione ornamentami przypominają tradycyjne emirackie wzory. Dodatkowego uroku nadaje jasne oświetlenie eksponujące piękno i wdzięk tamtejszej architektury. W holu znajduje się instalacja artystyczna Power of Word ze słowami szejka Zaida w języku arabskim, które znaczą: bogactwo to nie pieniądze ani ropa. Bogactwo leży w ludziach i jest bezwartościowe, jeżeli nie jest przeznaczone dla ludzi.
W pałacu znajduje się również bogato wyposażona biblioteka z kolekcją 50 000 książek, ale z tego co widać część to atrapy. Dom wiedzy, w którym znajdują się antyczne manuskrypty, sala plenarna z olbrzymim żyrandolem zrobionym z 25 000 kryształów, prezydencka hala bankietowa oraz muzeum z prezentami, jakie otrzymali prezydenci i sułtani od innych głów państw. Jest tutaj także polski akcent, można zobaczyć szablę podarowaną przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Warto wybrać się tutaj na godzinę przed zachodem słońca, dzięki czemu w cenie biletu możemy zobaczyć jeszcze niezwykły pokaz multimedialny, który przedstawia w skrócie historię Emiratów. Pałac jest piękny, ale nasuwa mi się jedno pytanie. Po jaką cholerę to wszystko zbudowano? Wydano miliardy dolarów, aby zaspokoić chore ambicje jakiegoś próżnego sułtana. No ale cóż, Arabowie z tego słyną. Zobaczymy jak będą szaleć, kiedy skończy im się ropa. W środku pałacu znajdują się wystawy, m.in. wkład świata arabskiego w rozwój nauki, kultury, astronomii. Jest 1000-letni egzemplarz Koranu. Sam pałac wydaje się jakby nieużywany. Ponoć jest on używany tylko w trakcie oficjalnych wizyt innych głów państw na przykład i na co dzień stoi pusty jako atrakcja turystyczna. Udostępnionych jest tylko część pomieszczeń. No i jeżeli mówimy, że polscy posłowie, urzędnicy pławią się w luksusie, to gówno prawda, bo prawdziwy luksus widać dopiero tutaj. Tu są pieniądze wpakowane niewyobrażalne. I zadaję sobie pytanie, po co to wszystko? No ładnie to wygląda, nie powiem. Byłem w podobnych miejscach i to jest chyba najlepsze, jakie w życiu widziałem. Warte wydania każdych pieniędzy, żeby to zobaczyć. Tylko zadaję sobie pytanie, po co to zostało wybudowane. Jest to pokaz próżności i bogactwa. Tylko co to ma na celu? Mają tylu na przykład braci w wierze w biedniejszych krajach, którym mogliby pomóc, ale woleli wybudować tutaj złote kopuły. Czy nawet warto wybrać się do toalety, gdzie w środku są złote klamki, złote spłuczki, złote krany. No, robi to naprawdę wrażenie. Można się poczuć jak sułtan, siedząc na takim tronie. Kolejnym ciekawym punktem do odwiedzenia w Abu Dhabi jest Emirates Heritage Village i tutaj uczciwa jest bardzo też cena wstępu, czyli za darmo. Można tutaj zobaczyć rekonstrukcję starej wioski i małej osady arabskiej. Oczywiście wszystko to jest nowe, ale no, nie mają takich historycznych miejsc, które by się zachowały w oryginale, więc zbudowano coś takiego. Są też zwierzęta, wielbłądy, konie, kaczki, gęsi. Można popodglądać również rzemieślników. Oczywiście są to osoby zatrudnione, które wykonują te stare, tradycyjne czynności, ale można zobaczyć właśnie, jak to wygląda w praktyce. Bardzo fajna rzecz, zwłaszcza, że za free. Arabska studnia, czy w oryginale zamiast jakiegoś plastikowego worka był to worek z wielbłądziej skóry, ale tak właśnie wyciągano kiedyś wodę i wlewano do koryta dla zwierząt.
nadmorska promenada Abu Dhabi. Może akurat nie widać, bo jest tutaj dość ciemno. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie ona tak ciemna. Jest dopiero godzina 9. Są tutaj w zasadzie pustki. Pojedyncze osoby tylko sobie chodzą. W odróżnieniu od na przykład wczoraj Tel Awiwu, no to jest tutaj bardzo pusto. Generalnie samo miasto ożyło tuż po zmroku. Jeszcze w dzień same ulice były puste. I o ile Dubaj uważam, że jest beznadziejnym miastem, bardzo chaotycznym, pozbawionym jakiegokolwiek klimatu i nastawionym na turystów, którzy chcą się polansować fotami na Instagramie, tak tutaj jest dużo spokojniej i już od razu w zasadzie mi się spodobało to miasto. Myślę, że jest to fajne miejsce, żeby wyrwać się w zimie na tydzień, czy chociażby na kilka dni z Polski i można sobie tu naprawdę odpocząć w ciepłym klimacie, pokąpać się w na pewno ciepłym morzu i przede wszystkim jest tanio, jest dużo taniej niż w Dubaju. Można tutaj zjeść obfity posiłek za 10 zł, a jednak w Dubaju, z tego co pamiętam, było to co najmniej 2-3 razy tyle i to na dzielnicy imigrantów. W porównaniu do obecnych cen w Polsce to powiem, że ten bogaty kraj wypada dużo taniej. O, jest też stacja wody, właśnie coś, co powinno być w każdym tego typu miejscu i można się napić. Widać, że dbają tutaj o zieleń i nasadzenia. Cała ścieżka rowerowa jest obsadzona kwiatami petunii. Unosi się tutaj nieziemski zapach. Nocą są też włączane natryski. Na pewno idą na to wszystko olbrzymie ilości wody. W zasadzie najlepiej widać to z góry, jak się tutaj właśnie ląduje. Także poza tymi zielonymi pasami wzdłuż ulic i osiedli to jest wszędzie jałowa pustynia. Gdyby nie podlewano, nic tutaj na pewno by nie urosło. Jeszcze wracając do porównania z Dubajem, to tam przede wszystkim jest dla mnie jakiś taki chaos komunikacyjny. Ciężko się przemieszczać po tym mieście. Tu jest to wszystko, te ulice są zrobione, widać jakby od linijki. Jest świetna komunikacja publiczna, dość tania, łatwa w obsłudze. Tak więc myślę, że dużo łatwiej jest pozwiedzać to miasto. No i przede wszystkim nie ma tłumów, które odwiedzają dubajskie galerie w poszukiwaniu dóbr wszelkiej maści, które i tak są dostępne na całym świecie. Niby Dubaj jest strefą bezcłową, ale jakoś nie zauważyłbym, żeby tam cokolwiek było tańsze. Są też kotki. Tu są bardziej przyjazne niż koty żydowskie. Dają się wszystkie głaskać. Filipiński nocny market. Jest to jedna z najgorszych kuchni na świecie, ale po całym dniu głodówki no to trzeba było już coś zjeść. Jest tanio, powiem bardzo tanio. 10 dirhamów, czyli 12 zł za posiłek. Jakiś makaron z warzywami czy z mięsem, jak to woli. Dużo jakichś przekąsek. Tu są jakieś dania droższe i po 25. Okazało się, że w Abu Dhabi nie da się znaleźć kuchni arabskiej. Jest za to mnóstwo filipińskiej, indonezyjskiej. Pierwsza przekąska, nazwa puri pani. Nie jest to dobre, ale bynajmniej tanie. I co ciekawe, przez 2 godziny nie było tu widać żadnych białych turystów. Wszystko wali na Dubaj. Od razu na lotnisko, bo widać, że jechali wszyscy do Dubaju. A Abu Dhabi jest jak gdyby tak pominięte, dzięki czemu jest tutaj bardzo autentycznie i nie jest to pod właśnie białego turystę, a można sobie popodglądać właśnie życie lokalnych imigrantów, bo właśnie ci tutaj wszyscy ludzie to są imigranci. Oni pracują na ten kraj, tak jak na Polskę w tej chwili pracują Ukraińcy, powiedzmy pracują, tak właśnie tutaj nacje azjatyckich narodów, Filipiny, Indonezja, Indie, Bangladesz i właśnie te narodowości wybudowały Abu Dhabi i Dubaj.
Dzięki pracy właśnie tych ludzi powstały te wieżowce, hotele i Arabowie mogą się wozić tymi drogimi autami. Taki oto niby drink z melona. Kosztowało to 5 dirhamów. Jest to ohydne, słodkie i po prostu trzeba to wylać do kosza. Jak chodzi o auta, to tutaj faktycznie nie ma praktycznie starych samochodów. Jakieś Bentleye, głównie auta produkcji japońskiej, ogólnie azjatyckiej. Jest też sporo BM nowych, Mercedesów. No to Porsche to wygląda już tutaj na bardzo ubogie. Więc widać, że stać ich. Po prostu stać. Jak przystało na prawdziwy bogobojny muzułmański kraj, w sklepach alkoholu nie znajdziemy. Są wyłącznie piwa i drinki bezalkoholowe. W cenach do 5-10 zł, więc i tak nie jest drogo. Importowane produkty są powiedzmy dość drogie, ale te lokalne napoje kupimy do 2 zł za sztukę. W Polsce możemy tylko pomarzyć o takich cenach. Można sobie tutaj gotową tackę, melony, sałatki, takie grzybki do smażenia. Ile tutaj jest rodzajów majonezu? No, 5 kg dobrego ryżu kosztuje 20 zł, a ja płacę za niego 100 na Allegro. Jeżeli chodzi o banany, to tu jest kilka gatunków banana, a w Polsce są po prostu tylko banany. Ceny owoców w Emiratach. Proszę, bakłażan to jest jakieś 2,30, 2,40, no w Polsce 12 zł. Cebula, figi 6 zł, pomidor, gdzie u nas kosztuje ponad 20, a tutaj jakieś 4,50. Nie do pomyślenia. No jabłko jest drogie, no bo u nich to nie rośnie. Czy w ogóle ryby też dość tanio. Jako że filipińskie jedzenie nie nadaje się zbytnio do spożycia, rano postanowiłem poszukać jakiegoś dobrego miejsca, gdzie będzie można zjeść smaczną rybę. Udało się trafić na Fish Market. Jest to nowa hala pobudowana niedaleko promenady, na której możemy kupić wszelkie ryby i owoce morza. Wszystko to może być przyrządzone na miejscu i można od razu to spożyć. Tak więc super miejsce, polecam każdemu. Tuż przy porcie znajduje się Fish Market. I tutaj w odróżnieniu od azjatyckich tego typu przybytków jest całkiem czysto. Są standardy sanitarne, ale ryby są naprawdę. No, i papugoryba, kraby. Więc wszystko, co oferuje morze. Można sobie tutaj rybę wybrać i pójść do restauracji obok i ta ryba zostanie przyrządzona. Tam jest na końcu Fish Grill i jest tego naprawdę od cholery. Jeżeli ktoś lubi ryby, to tutaj właśnie warto się wybrać na świetny obiad czy kolację. I kupujemy sobie rybę, tutaj niesiemy do oczyszczenia. Cleaning section. Ryby są patroszone. Czekamy na wypatroszenie. Można sobie ją zabrać wypatroszoną od razu do domu. No naprawdę jest to najbardziej ekskluzywny targ rybny, jaki w życiu widziałem. W innych krajach zwykle leży to na jakichś tam gazetach czy łóżkach polowych i latają po tym muchy. Tu też sekcja suszonych ryb, jakieś przetwory, pikle i tu można sobie właśnie ugrillować. Do tego jakieś dodatki. Plaża jest praktycznie całkowicie pusta. Przez tą pustkę w ogóle nie wydaje mi się, że znajduje się w ponad 2-milionowej metropolii. Jeżeli porównamy sobie to z plażami Bałtyku, tutaj piękna infrastruktura, darmowe toalety, darmowe punkty z wodą, darmowe plaże, a nie ma żywego ducha.
W całych Emiratach lokalni mieszkańcy, czyli Emiratczycy, stanowią około 10% ludności. 90% to imigranci, którzy w zasadzie wybudowali ten kraj. I to jest coś, co powinno być dostępne na całym świecie. Uważam, że podstawowe rzeczy jak woda czy dostęp do toalety powinny być właśnie bezpłatne dla całej ludzkości. No w Polsce nierzadko trzeba za kibel zapłacić 10 zł, nie mówiąc o tym, żeby była darmowa woda. Kiedyś były pompy w każdym mieście, zostały one zlikwidowane. Pomimo darmowej wody, nawet jeżeli chcemy kupić, to woda kosztuje tylko 2 dirhamy w automacie. Jakieś przekąski już są od trójki. Chyba nie ma tutaj jeszcze sezonu, bo jest spokój jak w październiku na Helu. Myślę, że za jakieś 2-3 miesiące dopiero będzie się tutaj działo. Można sobie też wynająć rower miejski. Dzienna stawka to 20 dirhamów, czyli bardzo tanio, jakieś 22 zł. Jest to bardzo dobra opcja, bo odległości są tutaj naprawdę spore. Na każdym kroku znajdziemy tutaj meczet. Tutaj jest jeden, po drugiej stronie widać kolejne minarety. I w zasadzie chyba meczet przypada tutaj na każdy kilometr kwadratowy co najmniej jeden. Jest tego naprawdę mnóstwo. Ludzie schodząc z tych właśnie wieżowców, biurowców, apartamentowców mają od razu w sąsiedztwie najdalej 100 metrów dostęp do meczetu. Że jest tego więcej kościołów w Polsce. Meczet, meczet, meczet. I tutaj kolejny meczet. I po drugiej stronie też, żeby nie trzeba było nawet przez ulicę przechodzić. I tutaj widać jest taka chyba stara dzielnica, wkomponowane domki pomiędzy te wieżowce. Dzisiaj na pewno ta ziemia jest warta kupę kasy. Jest stąd jakieś 100 metrów do morza. I widać, że powoli jest to sukcesywnie burzone, wysiedlane. I pewnie tutaj też za niedługi czas powstaną kolejne wieżowce. Więc tak wyglądała pewnie tutaj zabudowa przed tym boomem naftowym. Dwukondygnacyjne domy, skromne, i powoli to wszystko ustępuje właśnie takim olbrzymim szklanym i metalowym wieżowcom. Jedna z głównych ulic Abu Dhabi. Naprawdę widać tutaj ogrom tego miasta, jak ono się zmieniło w przeciągu 50 lat. Trzeba się trochę ogarnąć, więc wzięliśmy lepszy hotel tym razem w Abu Dhabi. I co ciekawe, jest to połowa ceny komórki w zasadzie w stanie agonalnym w Izraelu. Tak, tutaj mamy Sheraton w tej samej cenie, czyli 250 zł za dobę. Nie jest to może nowoczesny hotel, widać, że trochę lat ma, ale za tą cenę jest i aneks kuchenny, pełny zestaw herbat, kaw, jest lodówka, coś czego w Indiach nigdy nie było, i jest przestronny pokój, telewizor, duże łoże, biurko i co najlepsze, jest widok na morze. Akurat jesteśmy na 14 piętrze. Jest tutaj widok właśnie na plażę Concierge, na wieżowce, na meczety. No i hotel ma basen na dachu, który zaraz też trzeba będzie zobaczyć i skorzystać. O ile jest tutaj wszędzie czysto, nie ma śmieci, tak wszędzie zalega jedna rzecz. Mianowicie tego typu wizytówki. I nie wszyscy tutaj jadą do uczciwej pracy. Znaczy to w sumie też jest po części uczciwe, bo okradają tylko może rząd, mimo że prostytucja jest nielegalna. Tak wszędzie leżą wizytówki dziwek. Są hinduski, Chinki, Pakistanki, wszystko, ale są też Polki, bo dużo Polek też wyjeżdża sobie tutaj do roboty tak zwanej i tak sobie zarabiają na studia, na rachunki, na ciuchy. Marzą o bogatym szejku, ale zwykle to nie przychodzi szejk na takie usługi, tylko jakiś robol, Hindus czy Filipiniec. I tak się kończy dubajska przygoda. Myślałem, że tego się nie komercjalizuje, a jednak zrobili też komerchę z Ramadanu. Jest coś takiego w rodzaju naszej szopki. Nie wiem w sumie czemu to ma służyć,
Ale taka inscenizacja właśnie arabskiego targowiska w galerii handlowej. Warto się również przespacerować nocą po Abu Dhabi, na przykład w okolice wioski kulturalnej, z której mamy piękny widok na panoramę miasta oraz na hotel Roxys, który robi niesamowite wrażenie zarówno nocą, jak i za dnia. Będąc pod samym hotelem i w lobby, słyszałem wyłącznie język ruski, tak więc już wiadomo, kogo stać na nocleg w takim hotelu. Nastał ten czas, że trzeba już opuścić Abu Dhabi i jest to jedno z tych miejsc, do którego chce się wracać. Dubaj nie, ale tutaj bardzo chętnie. I na przykład zamiast na zakupy do Londynu, jak latają Polacy, czy do Paryża, myślę, że warto właśnie odwiedzić Abu Dhabi, bo jednak ceny są tutaj znacznie niższe, a asortyment jest naprawdę bogaty. Tak więc przed odlotem czas jeszcze na pożegnalną kolację, a jako że nie udało się znaleźć żadnej knajpy arabskiej, padło na jedzenie indyjskie. Pomimo, że jest to centrum miasta przy samym morzu, jest śmiesznie tanio. Na przykład jakieś kawy, herbaty można wypić już za niecałe 2 zł, a najeść się dosyta nawet za 10 zł. Krewetki czy rybę, tutaj sycące danie z ryżem można zjeść do 20 zł. No, jestem w szoku, że w tak bogatym mieście może być tak tanio. Może nie jest to ekskluzywna knajpa, ale nie jest też to jakaś i najgorsza mordownia. Ważne, żeby się po prostu najeść tanio i dobrze. Za ten obiad, który widzieliście, zapłaciłem jakieś 55 zł, 60. Może to dużo jak na tutejsze warunki, można zjeść taniej, ale w porównaniu na przykład do cen indyjskiej kuchni w Polsce, no to w Polsce za tą kwotę dostaniemy jedną miseczkę plus ryż. Tyle. W porównaniu do cen indyjskich jest to dużo, bo za taki set w Indiach to będzie koszt max 20 zł. No i nie przyjechał ostatni autobus, który miał przyjechać. Nie ma już sensu jechać na lotnisko, bo samolot odlatuje za godzinę. Więc nie wiem, czy się będzie tułać chyba tutaj przez całą noc. Jeżeli jedziesz komunikacją publiczną, to wyjechać co najmniej 5 godzin wcześniej, to wtedy może się to uda. Ten obiad, który tak zachwaliłem, kosztował ponad 650 zł w sumie. Nie no, plus to prawie 700, bo trzeba było kupić nowy bilet do Muskatu. Kolejna noc na lotnisku. Jednak to lotnisko w Abu Dhabi jest dość małe, a ludzi jest sporo. Trzeba było się wcisnąć właśnie w taką dziurę pod jakimś kwietnikiem, bo niestety punkt pobrań testów covidowych jest już zajęty przez jakichś hipisów. I nawet na lotnisku jest wezwanie do modłów. Słychać, że zawsze problem, można dostać spory mandat, a tutaj nie, możesz zostawić i lecieć się modlić. To już koniec krótkiej przygody w Abu Dhabi. Miasto ma wiele do zaoferowania i spokojnie można tutaj spędzić nawet i tydzień. Jest to też świetna baza wypadowa na pobliską pustynię czy rezerwat mangrowców. Tymczasem ja udaję się w dalszą podróż do Indii, a Was zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia komentarza, jeżeli spodobał Wam się ten film. Celowo nie oglądałem takich komercyjnych atrakcji jak Louvre czy Ferrari World, bo średnio mnie to interesuje, ale być może jeszcze kiedyś zrobię o tym film. Jeżeli macie też do polecenia jakieś inne ciekawe miejsca w Abu Dhabi, napiszcie o nich. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!